Dobry wieczór, drodzy widzowie. Piątek, 17 marca. Podejmujemy dzisiaj drugą próbę zapolowania na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Ciekawe, czy się uda. Ja już sprawdzam, kto dzisiaj dotarł na transmisję. Widziałem już Franka od początku, że się meldował. Cześć, Cika. Jeszcze was proszę, dajcie znać, czy słychać wszystko. Wczoraj trochę zamieszania było z tym dźwiękiem. Franek zamierza zapolować na więcej satelitów niż wczoraj. Franek, trzymam za ciebie kciuki. W Poznaniu niestety może być trudno. Nie wiem jak u ciebie, ale w Poznaniu no niebo zachmurzone, ale dobrym prognostykiem jest to, że Wenus widać. Jeżeli widać Wenus, teraz macie podgląd na ekranie, to i będzie widać Międzynarodową Stację Kosmiczną. Choć ona dość nisko, 20 stopni nad horyzontem przeleci. Pytanie, czy tam nie ma chmur? Tam może być gęściej. Wyjrzę przez okno, także się upewnię za chwilę. Wracam już na czat. Kto tam jeszcze wpadł? Słychać. Dzięki, Maria. Cześć, Sebastian. Cześć, Przemo. Siema, Mariusz. 19:25. 26 dokładnie na pasku teraz się wyświetla. Cześć, Magda. Wreszcie udało ci się upolować live'a. No teraz mam nadzieję, będzie ich trochę więcej. Mamy przeloty, no byle ta pogoda była tylko dobra. Jeszcze raz dobry, Paweł. Chmury masz, Sebastian. To oglądaj z nami. Może u nas się uda w Poznaniu. Cześć Atlas, cześć Rok, cześć Mark, cześć Bartek, Kasia, hejka, Dumix, cześć i cześć Kuba. O której jutro będzie? Nie pamiętam, ale sprawdzimy.
Ok, sprawdzam, czy Stellarium działa. Stellarium działa, mamy podgląd. No to ja Wam szybciutko pokażę na Stellarium miejsce, w którym stacja w dniu dzisiejszym przeleci. Będzie to dokładnie godzina 19:25-26, kiedy ona zacznie ponad horyzont południowo-zachodni się wznosić i przeleci ponad południowym horyzontem na wysokości około 20 stopni. Oczywiście to wszystko zależy od miejsca zamieszkania. Im dalej na południe Polski mieszkacie, tym ten przelot będzie nieco wyższy. No i z mojej perspektywy doleci do okolic południa, południowego wschodu, mniej więcej w gwiazdozbiorze Hydry wejdzie w cień Ziemi. Cześć Paweł, jeszcze raz. Kiedy będzie widać coś w Lublinie? Przede wszystkim jak będziesz miał pogodę, to będzie widać. Ciekawe, czy Lublin ma pogodę? No nie najgorzej. Tak pomiędzy chmurami, trochę podobnie jak Poznań. Jutro 2 przeloty, Chica podpowiada, 18:41 i 20:15. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym wyjaśnić. Dzisiaj jestem z Wami maksymalnie godzinkę do godziny 20. Jeżeli niebo na to pozwoli, to po stacji kosmicznej jeszcze na jakieś satelity zapolujemy. Nie wierzę, żeby udało się na obiekty głębokiego nieba, ponieważ ta otoczka świetlna, którą widzicie teraz naokoło Wenus, zwiastuje nam nadejście chmur. Tak? Mamy chmury wysokiego piętra, które skutecznie zakryją i nie pozwolą nam obserwować innych obiektów niż te bardzo, bardzo jasne, tak jak Wenus albo Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Może jakiś inny satelita jeszcze przy okazji wejdzie gdzieś nam w kadr. Zwiększam nieco czułość matrycy. No widać pojedyncze, niewielkie gwiazdy, nawet jakiś satelita na prawo od Wenus teraz przeleciał. No jest nadzieja, że coś uda się zobaczyć. Także ja dzisiaj godzinkę, chociażby z takiego powodu, że tej pogody nie ma, jest drugi powód. Nie chcę się nim za bardzo chwalić, ale 17 marca to jest dość istotny dzień dla mnie i mam parę takich rodzinnych spraw dzisiaj do załatwienia. Kto wie, ten wie, kto nie wie, to też jakby nic więcej nie muszę dodawać. Dobra, dzień dobry, witam. Cześć Karol. Ja z okolic Kalisza. Powinno być widać pod warunkiem, że masz pogodę. Ale Jowisz jasny. Widać Jowisza? U mnie słabo, bo są chmury gdzieś w tych okolicach. Wenus jest na pewno widoczna. Dobrze. Do przelotu kilkanaście minut. Czy ktoś chciałby zobaczyć trajektorię dla swojej miejscowości? Dawajcie znaka. Krosno, dobra. Zbyt wiele nie uda się dzisiaj sprawdzić, bo czasu nam nie zostało za dużo. Krosno wysoko, o wiele lepiej niż w Poznaniu. Również 19:26 zacznie się pojawiać ponad południowo-zachodnim horyzontem i wzbije się w górę powyżej Syriusza, aż do gwiazdozbioru Małego Psa. Osiągnie około 40 stopni wysokości. Bardzo fajny przelot to będzie. Pozytyw, na pewno to jest Wenus. Jowisz jest słabiutki już. Świdwin. Świdwin nisko, ale jak jest niebo bezchmurne, to powinno być widać. Również przelot gdzieś w okolicach południa, południowego zachodu się rozpocznie i przeleci nam na wschód w kierunku wschodnim, do południowego wschodu doleci. Kalisz. W
Kaliszu wyżej niż w poprzedniej miejscowości, niż w Świdwinie, poniżej Syriusza i też 19:26. Zapamiętajcie, godzina przelotu w całym kraju to sama. I przeleci pod Syriuszem, to jest południowe niebo i zniknie nam również w cieniu Ziemi w okolicach gwiazdozbioru Hydry. Bielsko-Biała. Bielsko-Biała, fajny przelot, wysoki, z południowego zachodu, 19:26 i również w kierunku południa i południowego wschodu. Piotrków Trybunalski. Fajnie Syriusza przetnie u Ciebie. Zlokalizuj Syriusza, bardzo jasna gwiazda na południowym niebie. Będzie przecinała, albo chociaż delikatnie pod Syriuszem przeleci pewnie. No ale widok będzie nieziemski. Łuków i Grudziądz to w takiej kolejności. Nie wiem, czy będę miał Łuków. Łuków, a mam. Bardzo podobnie, również z południowego zachodu, troszkę ponad Syriuszem i Grudziądz. W Grudziądzu przeleci pod Syriuszem. Również południowy zachód, rozpoczyna się przelot i dalej w kierunku południa. To teraz Wenus jaśniejsza planeta? Tak, chyba się tak odmienia. Niż Jowisz. No, tak. Zresztą zawsze. Wenus jest trzecim najjaśniejszym obiektem na niebie po Słońcu i Księżycu, jeżeli chodzi o ciała niebieskie. Rybnik. Co tam w Rybniku? Powyżej Syriusza i bardzo długi przelot. Z południowego zachodu 19:26, 32 stopnie wysokości osiągnie. Fajnie. A na koniunkcji było odwrotnie. Bo ja wiem, były zbliżone, ale teraz zdecydowanie niżej jest Jowisz, on szybciej nam zachodzi, także my go tylko przez chwilę widzimy, tak? To niebo nie zdąży na tyle ściemnieć, żebyśmy Jowisza zobaczyli dobrze. Nowy Tomyśl. Również 19:26 pomiędzy południem, południowym zachodem i w kierunku południowo-wschodnim. Nysa. Z południowego zachodu 19:26 poniżej Syriusza, ale bardzo blisko Syriusza. No i dalej aż na południowy wschód. Też fajny, długi przelot. No, parę osób z Nysy. Patrzcie, droniarz też z Nysy. Dawajcie łapki, dawajcie. Dziękuję bardzo za wsparcie każde, które zostawiacie na kanale. Bardzo mało polubień, 47, czy ja dobrze widzę? Słuchajcie, 60 parę osób ogląda, tylko 47 polubień. Naprawdę was to nic nie kosztuje, mi bardzo pomaga mi budować ten kanał. Każda łapeczka, już nawet nie donaty, nawet nie subskrypcja, ale taka drobna łapeczka zostawiona, uwierzcie mi, może tego nie czujecie, ale ja to naprawdę bardzo, bardzo czuję. Czuję, bo wiem, że wtedy YouTube bardziej przychylnie patrzy na to, co tworzę. Cześć najlepszego. Dziękuję bardzo. Czy będę łapał ISS przez teleskop? Tak, na pewno w przyszłym tygodniu, jak ona będzie już wyżej, to będę razem z wami próbował przez teleskop ją złapać. Dzisiaj jeszcze nie, bo ona jest tak naprawdę nie nad Polską. Ona przelatuje prawdopodobnie gdzieś nad Czechami, może nad Włochami. No, z Włochami przesadziłem. Czechy, gdzieś te okolice. Więc w linii prostej ode mnie jest bardzo daleko do niej. Moglibyśmy to nawet pewnie sprawdzić w jakiejś apce, ile ona jest oddalona, ale obstawiam, że to może być ostro ponad 1000 kilometrów. To jeszcze nie jest na teleskop. Łuków już był. Puck i słuchajcie, przyspieszamy. A Puck nie występuje w Stellarium Chica. Dlaczego? Trzeba to zgłosić. Lubartów. Dziękuję za wszystkie łapki. Parę doszło.
w Lubartowie, południowy zachód, 19:26, start powyżej Syriusza i idealnie na południu zniknie w momencie, kiedy osiągnie ten kierunek południowy. Siedlce. Siedlce bardzo podobnie, południowy zachód, 19:26, rozpoczyna się przelot, ale tak naprawdę około minutkę później może będzie widoczna. Wszystko zależy od tego, czy obserwujecie gołym okiem, czy może macie kamerę wystawioną, aparat do obserwacji, albo jakiś obiektyw, który przybliży. Jak ona jest jeszcze nisko, wzrok może nie zauważyć. Sprzęt już to zobaczy, ale gołym okiem może dopiero od 10 stopni wysokości. Przemków? Pozdrawiam wszystkich Przemków. A tak na poważnie to nie mam takiej miejscowości w Stellarium. Zbliża się ISS, tak, o 19:28 ona pewnie osiągnie 10 stopni, ale 19:26 już zaczyna się wznosić. My będziemy próbowali ją złapać od samego początku w Poznaniu, o ile nam chmury nie zasłonią. Wenus jest widoczna. A, jeszcze z pracy. O kurczę. Aldona. Żeby cię tam nikt nie eknął, że na telefonie siedzisz w robocie. Jeszcze nagane zgarnie za oglądanie nocnego nieba. Kiedy będzie przelot nad południową wschodnią Polską? Znaczy, tak, żeby oglądać go, to już codziennie, nawet dzisiaj nad południowo-wschodnią Polską możesz, Wojciech, oglądać. Natomiast idealnie, żeby przeleciał, żeby w zenicie był u ciebie, to myślę, że jeszcze kwestia z 2-3 dni. Dąbrowa Górnicza Dumix. Dąbrowa Górnicza, południowy zachód. Rozpoczyna się przelot 19:26 powyżej Syriusza i dalej w kierunku południowo-wschodnim. Na Podkarpaciu bardzo ładny, wysoki przelot się szykuje. Tak. Jak ma ktoś Discorda, to niech wpada na grupę Nocne Niebo na Discordzie. Chica zaprasza, ja również dołączam się do tych zaproszeń. Witam z Rydultowy. Pozdrawiam, Shimei, ciebie i całą Rydultowę, gdzie dziś patrzymy w kierunku południowym. Inowrocław, Siemka. Siemka z Poznania. Sprawdzę od razu Inowrocław. Podczepią się też inne osoby z tamtych okolic. Południowy zachód, rozpoczyna się przelot i przelatuje w kierunku południa i południowego wschodu, nisko poniżej Syriusza. Stargard. Dobra. W Stargardzie jeszcze niższy przelot. Południe, patrzysz na południe, około 19:28 osiągnie 10 stopni, dopiero myślę, że wtedy gołym okiem będzie widoczna i dalej na południowy wschód. Sławków, o której 19:26, w całym kraju tak samo. Rumia, Chica podpowiada zamiast Pucka. Rumia jest krótko, nisko. Ta północ zawsze poszkodowana. W kolejnych dniach, Chica, będzie lepiej, ale próbuj, jak masz pogodę. Południowe niebo, tam szukasz, pod Syriuszem. Pozdro, Sierac. Z Poznania pozdrawiam ciebie. Witaj, Arkady. Im bliżej południa, tym wyższy przelot. Dokładnie. Pozdrawiam. Z Brzezin. Pozdrawiam. Brzezin Wielkopolskie. Brzeziny? Brzezin? W każdym razie pozdrawiam z Poznania ciebie. Czy to prawda, że ludzie, piloci skarżyli się na jasność Starlinków? Nie słyszałem nic na ten temat. Gdańsk. Dobra, ostatnie miejscówki sprawdzamy i ja muszę przygotować się już do śledzenia, ustawić sprzęt w miejsce pojawienia się na niebie. Gdańsk nisko pod Syriuszem, ale powinno być widać, jeżeli ta część nieba jest bezchmurna u ciebie. Ja jestem ciekaw, jak będzie u mnie wyglądało. Słuchajcie, muszę zobaczyć, jak wygląda miejsce pojawienia się stacji kosmicznej na niebie. W tej chwili cały czas patrzymy na Wenus. Zaraz przestawię sprzęt w kierunku
południowo-zachodnim. Dajcie mi jeszcze sekundę. Próbuję się tutaj dobrać do panelu sterowania montażem. Dobra, myślę, że z sukcesem się udało. Teraz tak. Musiałbym odnaleźć ISS. Ale cóż tu się dzieje? Coś nie chce sterować. No. Zaczynają się pierwsze problemy pojawiać z podłączeniem. I brakiem odpowiedzi. Jak ja uwielbiam komunikaty, brak odpowiedzi aplikacji. Mam nadzieję, że wy wszystko widzicie, albo przynajmniej słyszycie. Do przelotu coraz bliżej. Lubartów czyste niebo. Ciekawe, ile się leci w kosmos. No mniej więcej tyle, ile możesz zaobserwować na wszystkich nagraniach od SpaceX. Dajcie mi jeszcze chwilkę, walczę tutaj z montażem. Dobra, będę teraz robił próbę znalezienia. O, widzę, że ruszył. Spróbujemy znaleźć miejsce, w którym ISS pojawi się na niebie. Poznań zanieczyszczony światłem, cały na pomarańczowo. Bardzo podobne miejsce do tego, co wczoraj. Zmniejszę trochę czułość. Gdzieś tutaj powinna się stacja kosmiczna nam pojawiać. Tak jak patrzę na mapki, których wy nie widzicie, a żałuję. Myślę, że od kolejnego live'a zrobię tak, żebyście też mieli podgląd na trochę zaplecza, z którego korzystam. To tak jak patrzę teraz na te mapki, to ISS jest w okolicach północnej Afryki. Jeszcze 4 minuty. Dasz radę. Naprawiłem. U mnie przez te Starlinki kury przestały się nieść. Nie wiem, jak to skomentować. Mam nadzieję, że to nie przez to jajka podrożały. Kiedy Starlinki? Dzisiaj jakaś misja startuje, ale mówię jakaś, ponieważ dla nas mało istotna, bo sprawdziłem już trajektorię. Niestety nad Polską nie będą przelatywać. Ale na marzec jeszcze chyba z 2 starty przynajmniej są zaplanowane. Także okaże się, czy coś jeszcze będzie nad Polską w tym miesiącu. Balans bieli mi się nie podoba, zbyt takie pomarańczowe, ale chyba to jest rzeczywisty obraz tego, jak Poznań w tej chwili wygląda. Taki czerwonawy, od lamp sodowych, rtęciowych. Spróbuję zdjąć trochę tego koloru. Do przelotu jeszcze moment, jeszcze chwilunia. Szybko zerknę na pogodę. No to na pewno okolice Warszawy, Kielce, Tarnów. Tam macie okazję oglądać przelot Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Konin, Kalisz pod chmurami. Poznań tak gdzieś przemglony. Zobaczymy, co z tego będzie. Chica podpowiada, gdzie przelatuje ISS. Zostawię to na chwilę.
No i powoli nam montaż rusza. Stacja kosmiczna zaczyna się pojawiać, przynajmniej nie tyle co pojawiać, bo jeszcze jej nie widzę. O, jest! Oh my god, ja już ją widzę. Słuchajcie, widzicie? Jest. Ja już ją widzę, a ona jest w tej chwili na ilu stopniach? Niewielu. Czy ona znikła? Znikła, chyba gdzieś między chmury weszła. Nieszczęśliwie. Franek już 2 satelity zobaczył, a ja czekam cały czas, żeby ISS znów się pojawiła. Na razie jest problem, na razie chmury. Pojawiła się tylko na chwilę od tych dolnych warstw poniżej horyzontu i teraz wyszła. Jak u was? Jest znowu. Znowu widać. A właśnie, zapomniałem wam powiedzieć. Wczoraj mieliśmy problem, że nam gwiazdy puchły, między innymi ISS też trochę puchła. Dotarł dzisiaj filtr, o którym wspominałem na live, tak zwany EarCut, czyli taki odcinający złom, podczerwień. Na pewno teraz będzie zdecydowanie lepiej oglądało się niebo tym obiektywem, który jest włączony. Pokażę wam jeszcze Stellarium. Widzieliśmy ją już minutę temu. Słuchajcie, ona była poniżej 5 stopnia. Jak ten sprzęt jest po prostu czuły, jak wychwytuje pięknie satelity i gwiazdy nawet poniżej, inaczej nie poniżej horyzontu, bo to jest niemożliwe. Dosłownie kilka stopni powyżej horyzontu, no to jestem pod niesamowitym wrażeniem. Dobra, śledzimy. Spróbuję trochę ten sprzęt skorygować, żeby nawet gwiazdy się pojawiają. Koryguję sprzęt tak, żeby nam się wycentrowała stacja kosmiczna. Mija kolejne gwiazdy. W tej chwili będzie jeszcze chwilka. W Wielkiego Psa będzie nam stacja kosmiczna wlatywała. Szybki podgląd na Stellarium, tak to wygląda. Na małym ekranie po lewej stronie widzicie stację kosmiczną. 106 osób nas ogląda, miło mi. Kto nowy, zachęcam do subskrybowania kanału, bo będziemy teraz polowali na obiekty kosmiczne, na obiekty na niskiej orbicie okołoziemskiej przez najbliższe tygodnie. Zachęcam do subskrypcji, wracajcie. No i kto może, niech zostawi łapkę. Dobra, no to co? Podnosimy trochę czułość tego sprzętu. Sporo gwiazdek. I co się dzieje? Wlatuje stacja u mnie za blok. To jest ten moment, kiedy ona osiąga południe. Przepraszam, tu mamy Stellarium. Osiąga południe, ja już nie widzę tak naprawdę w tamtym kierunku nic, nie widzę nieboskłonu. Michał Młyński. Nie, Myśliński, przepraszam, Michał, przepraszam. Nowy już przeinaczyłem twoje nazwisko. Myśliński, witaj, wracaj. W kolejnych dniach będzie tu naprawdę ciekawie. Stacja będzie coraz wyżej, a ja będę polował na nią przez teleskop, tak żebyśmy zobaczyli, jak stacja wygląda w dużym powiększeniu i zobaczyli w realu jej kształt, panele słoneczne i poszczególne moduły. Dobrze, stacja kosmiczna jeszcze przez chwilę, chociaż nie, ona już właśnie wchodzi w cień Ziemi. Spróbuję innego satelitę znaleźć, żeby coś nam na tym ekranie się działo. Czy coś ciekawego się pojawi? Cosmos SkyMed 1. Franek, nie wiem, czy potwierdzasz, czy to jest fajny
obiekt, ale to na pewno będzie lecieć. CZ-4B z południa. No. SL, dobra, dajmy CZ-4B na chwilę. Przeniesiemy się na tego satelitę. A ja wracam do Was na czat. Cześć Bysiu, dziś teleskop miał być. Ale gdzie? U mnie? A w życiu, słuchaj, są takie chmury, że teleskop na nic się zda. Chyba, że u Ciebie miał być, że Ty miałeś kupić coś. A ISS najwcześniej za 2-3 dni z teleskopu, dopiero wtedy, gdy będzie w zenicie. Ale teleskop jest. Ja Wam pokazywałem go, w ogóle jak on wygląda. Mamy teleskop Skywatcher Mach 127. Średnica 127 na wejściu. Piękne powiększenie, bardzo duże powiększenie, 1500 mm. Jeszcze jak podłączę kamerę Astro do tego, to nam się robi ponad 4500 mm. Także naprawdę, jak księżyc znów będzie młody, będzie nam rósł i dochodził do pełni, czyli będzie też po tej zachodniej stronie nieba, południowo-zachodniej, południowej, na pewno na księżyc zapolujemy. Uwierzcie mi, kratery przepięknie przez ten sprzęt wyglądają. A z księżycem da radę dziś? Nic nie da rady z księżycem, bo księżyc przede wszystkim się bardzo późno pojawia. Nie wiem, czy nie w nocy. Także nie ma opcji, bo księżyc jest już malejący z każdym dniem. A to znaczy, że on się późno w nocy pojawia i raczej w ciągu dnia jest na niebie. Od rana. Czy tam do rana, przepraszam. Czy my znaleźliśmy tego satelitę? Czy go widać? Jest, ale jest taki malutki na środku. Słaby jest ten satelita. Patrzcie, powiększę obraz. Tutaj, w tym miejscu. Zaznaczam. Marcin, to Ci jeszcze powiem, prędzej na Słońce zapolujemy. Jak w ciągu dnia nie będzie chmur, to spodziewajcie się spontanicznego live'a, bo niestety tego nie da się zaplanować w kontekście pogody, zwłaszcza w ciągu dnia. Przyjdzie okienko, będzie godzina czystego nieba, to wtedy od razu łapiemy słońce. Jak będą jakieś fajne plamy na słońcu, robimy słońce w bardzo dużym powiększeniu. Dobra, wracam do Was na czat. Widziałem, że był Tomasz, Matusiak. Ja nie wiem, czy wczoraj zdążyłem podziękować Tobie za donate'a. Bardzo, bardzo mi miło oczywiście. Ja zauważyłem go z kilkunastominutowym opóźnieniem i nie wiem, czy jeszcze byłeś na czacie, także bardzo, bardzo dziękuję za wsparcie. Co tu jeszcze u Was? Jelenia Góra, piękny przelot był. Super. Gwiazdy nawet widać. A, zobaczcie, nie są spuchnięte. To jest to, co mówiłem. Ten filtr daje radę. Jest coraz lepiej. Ale znajdźmy innego satelitę. Ten jest nudny. Może ten Kosmos SkyMed 1 będzie ciekawszy. Na północnym niebie. Przenosimy się na północ, a ja za minutkę do Was wracam. Szybciej niż minutka jestem. No i czy my widzimy gdzieś tego SkyMeda? Nie widzimy. To jakiś słabiaczek albo chmury. Ale chyba są chmury, bo ja nawet gwiazd nie widzę. Pojedyncze gwiazdy. Dobra, na Murbeton są chmury. Franek, stacja przez Syriusza. Mam nagranie, ale jeszcze 3 satelity zakłóciły przelot. Tam. Takie zakłócenie to coś fajnego, nie, Franek? Okolice Płocka widziałem. Franek szuka czegoś fajnego. Pozytyw, piękny przelot miał. Cześć, Szymon. Miło mi, dzięki Michał, że będziesz wpadać. U Ciebie jak na złość chmury, Chica. Radzyń było widać. Gniezno pięknie było widać. Dobra, Tomasz, dzięki. Mam pytanie. Polecasz Nikona P1000? O, Boga.
To jest pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wiele osób uważa, że to jest aparat, który nie nadaje się w ogóle do Astro, ale ja bym chętnie przyjął go, bo w małej obudowie, stosunkowo małej, w kompakcie, no bo cały czas to jest Integra, tak? Nie mamy osobnych obiektywów. W tej Integrze mamy coś, co pozwoli nam obejrzeć Księżyc w bardzo dużym powiększeniu, obejrzeć Słońce w dużym powiększeniu i zobaczyć plamy, a jednocześnie nie wymaga od nas tego, żebyśmy jakiś teleskop kupowali. Jest to sprzęt wszechstronny. Zabierzemy na wakacje, zrobimy samoloty na dużym powiększeniu. Tyle, że on ma bardzo małą matrycę pod względem rozmiaru. Mimo że megapikseli może ma naładowanych sporo i ten obraz wygląda na dobry, to przez to, że ta matryca jest mała, niewielkich rozmiarów, ona ma zakres dynamiki ograniczony, tak? W stosunku do aparatów pełnoklatkowych albo do chociażby APS-C, czyli tych, które mają mnożnik razy 1,5 w stosunku do pełnej klatki, to w stosunku do tych prawilnych aparatów na pewno ciężko będzie wyciągać na postprodukcji z tych materiałów takie niuanse, wiesz, z galaktyki, nie? Będziesz chciał zrobić zdjęcie galaktyki, wiele zdjęć galaktyki, połączyć to, zestakować, to nie uda ci się tylu szczegółów wyciągnąć, co standardowym aparatem. Ale do samolotów super, do Księżyca piękny, tym bardziej, że jeszcze w 4K nagrywa, dynamicznie przybliża. Przyjąłbym go chociażby po to, żeby na live'ach robić wam z niego transmisję, tak? Czasami łatwiej taki sprzęt wystawić niż cały zestaw z teleskopem. Starlinki były widoczne na sterarium, były widać błyski, jak przelatywały, czyli flary zostawiały, Jacek. 127 mm, 1500, 127 to jest solidny statyw, jeszcze Barlow plus krótkoogniskowy okular, marzenie każdego amatora obserwacji Księżyca. A ja zamiast okularu, bo nie jestem fanem oglądania gołym okiem nie, no bo jednak źle zabrzmi, bo jest ten sprzęt podłączony, ale oglądania w ten sposób, że tak na żywca, wolę jednak elektroniczne wsparcie, tak? Gdzie jeszcze podłączę kamerę Astro, która ma mnożnik razy 3 i jeszcze zwielokrotnia ten obraz powiększa. Dobra, ale jakiś satelita, bo ten obraz znowu się taki nudny staje. Tianhe? Dzisiaj przelatuje Tianhe? To jakieś ostatki. Słuchajcie, polujemy na chińską stację orbitalną. Co za normalnie informacja. Jest! Ponad blokiem się pojawiła chińska stacja orbitalna. O, Tianhe. Tiangong. Tianhe to przecież nazwa pierwszego modułu. Ale ten kolor mnie denerwuje nieba. Dlaczego jest taki zażółcony? Już znika. Słabo widać. Zdejmę trochę tego szumu. Ale to, co widzicie, to nie jest gwiazda, tak? Montaż jest w ruchu. Jest tyle po prostu chmur, że nie widać małych gwiazd. Chińska stacja orbitalna przebija ze swoim światłem. To wszystko jest w ruchu, choć sprawia wrażenie, jakby to była jedna gwiazdka, która stoi na niebie. Ale montaż podąża po prostu tak doskonale, za obiektami już chyba znika. Albo w gęstszą partię chmur wyleciała. Tak doskonale podąża za satelitami, że nawet nie ma drgnięcia ani żadnych, wiecie, że przyspieszy albo zwolni. Po prostu trzyma go idealnie. Zostawię ten kadr, może się jeszcze pojawi, bo tam jest niestety bardzo dużo chmur w Poznaniu. To jest poziom około 7 stopni powyżej południowo-zachodniego horyzontu teraz. Może się pojawi, zostawmy. A ja wracam na czat. Nie ma to jak oglądać zieloną plamę na ekranie i czekać, aż piksel się na niej pojawi. No ale taki już los łowcy satelitów. Czy widoczny jest Orion? Nie. Jest zasłonięty chmurami. Czy jest Andromeda? Może. Zobaczymy za chwilę.
OS-40D też daje radę, podpowiada Tomasz. O której przelot w Krakowie już był, dzisiaj już nic więcej nie przeleci. Jaki plan na dziś? Plan jest taki, że dzisiaj dość szybko kończymy już około 20. Zapowiedziałem Wam to na początku live'a. Pogoda się psuje nad Poznaniem. Jak widzicie, jest mnóstwo chmur. Nie ma opcji, żeby... Jest Tianhe, pojawiła się. Tutaj kursorem Wam pokazuję. W tym miejscu. Schodzi już w dół. Nastawię trochę montaż, żeby wyśrodkować go, albo przynajmniej podnieść w górę. Dobra, i zobaczymy moment, chociaż kiedy zniknie. I za chwilę Wam pokażę, jak to był niski przelot. Wracając do Twojego pytania, pogoda się psuje, a ja, no dobra, wprost, dzisiaj mam imieniny i naprawdę muszę trochę z żoną posiedzieć, także około godziny 20 kończę. Jak się uda, jutro jestem na dłużej. Jeżeli będzie pogoda, jutro jestem na dłużej. Dzisiaj no niestety raz w roku wypada taki dzień. Ja tam mocno nie świętuję go, no ale uparła się małżonka, więc nie mogę dzisiaj z Wami długo przesiedzieć. Wybaczcie, ale ISS mamy zaliczoną. Dobra, stacja chińska orbitalna nam zniknęła. Ja teraz obniżę trochę montaż w dół, dosłownie o kilka stopni. Zobaczcie, jak ona była nisko. Widzicie te światła? Przygaszę trochę. O, reklamę robię od razu. Nie robię żadnych reklam oczywiście, ale to jest centrum handlowe. Tu już nam się pojawia centrum handlowe w Poznaniu. Jak ona nisko leciała, a mimo to ją widzieliśmy. Czyli znowu nam potwierdza to, że obiekt, który ma rozbudowane panele słoneczne, tak jest właśnie ze stacjami kosmicznymi. Stacja orbitalna chińska też ma tych paneli mnóstwo. To powoduje, że mnóstwo słońca nam oddaje w naszym kierunku. Nawet tak nisko widzieliśmy. A wy teraz widzicie, zobaczcie, piękny Poznań, centrum Poznania, oddalone ode mnie o jakieś 8-9 kilometrów. Może przesadziłem, 7-8 kilometrów. Diabelski młyn się kręci, aż by się chciało tam pójść, co? W oddali zamek. Kto zna Poznań? Dziewczyna się oglądała Twoich live'ów, teraz chce teleskop kupować. Weź jej powiedz coś, że szkoda kasy. No trochę prawdy w tym jest, nie? No, trzeba dobrze wybrać, bo jak jeszcze kupicie, kurczę, za przeproszeniem, byle co, to nie dość, że kasa pójdzie, to nie będziesz zadowolona. A to nie jest łatwy wybór z teleskopem, żeby tak trafić i być zadowolonym. Trudno o uniwersalny teleskop, ale jak już, to Newton 150-750 albo Dobson, na podstawie Dobsona 8. Tak, 8. To jest na start dobre. Znaczy, budowa ta sama, jakby jest to Newton, ale różnią się podstawami. Newton 150-750 montujesz na trójnogu, na statywie, normalnie na montażu klasycznym, a Dobson jest na takim, kurczę, jak to nazwać, podstawa, Dobson to jest nazwa tej podstawy, ale dla mnie to jest, kurczę, taki obracający się taboret, taka armata od czołgu. W każdym razie szukajcie, a ja kiedyś zrobię odcinek, jak wybrać pierwszy teleskop, tylko muszę tych teleskopów trochę tych teleskopów przez moje ręce musi przejść. Oh my god, człowiek powiedział, że ma imieniny i się posypało. Dziękuję Wam zbiorczo wszyscy za życzenia. Na Szymon, Oliwier, dzięki. Dzięki Mia. Dzięki Maria. Jeszcze nam zostało kilkanaście minut przed moją ucieczką. Dzięki Cika również. Spróbujemy jeszcze jakiegoś satelitę złapać. A, właśnie. Jeżeli ktoś chciałby zapytać może, co mamy teraz podłączone, to jest to ten sam sprzęt, który mieliśmy wczoraj. Wydaje się, jakby to był teleskop albo obiektyw o bardzo dużym powiększeniu, ponieważ widzimy budynki oddalone
o wiele kilometrów ode mnie, ale to jest obiektyw o ogniskowej 135 mm, tylko że do niego jest podłączona kamera Astro. To nie jest klasyczny aparat, to jest specjalna kamera astronomiczna, bardzo czuła w całym widmie widzialnym oraz w różnych jakby wariantach podczerwieni albo ultrafioletu, dzięki czemu możemy oglądać nią również mgławice, których gołym okiem nie widać, ale ona ma bardzo małą matrycę, przez co dynamika tej matrycy nie jest najlepsza, ale daje bardzo dużo powiększenia. Czyli nawet stosując niezbyt duży obiektyw, uzyskujemy wynikowo powiększenie razy 3,3, bo taki mnożnik ma ta matryca. Marcin, Zbychu, to obok mnie mieszkasz. Nie wiedziałem. Pozdrawiam. No to pozdrawiam. Ale obok w sensie w mieście, czy obok, że nie wiem, z Suchego Lasu na przykład jesteś, a ja z Poznania. W każdym razie dla lokalsów, bo ja już to od 2 lat o tym mówię, no kiedyś w końcu trzeba na ten ogródek w Poznaniu pójść. Jak stary rynek naprawią, to myślę, że jakieś spotkanie dla lokalsów trzeba zrobić. Ja miesiąc temu byłam na wycieczce w Poznaniu, Chica. I co? Co widziałaś? Same remonty. Nie ma co oglądać w Poznaniu. Wszystkiego najlepszego. Dzięki, Marcin. Najlepszego. Dzięki. Poznań, Piątkowska. Bardzo dobrze znam tą ulicę. Nie mieszkam tam, ale bardzo dobrze znam Piątkowską. Niedaleko. Dobra, satelita. Koniec oglądania Poznania. O kurczę, z zachodu Crew Dragon. No co to za śmieć mi tutaj jakiś. Sprawdźmy. Crew Dragon, jakieś pozostałości, resztki, debris, tak? Śmieć po kapsule Dragona. Zobaczmy. Gdzieś między zachodem a południowym zachodem będzie się pojawiał nad tym blokiem. Czy cokolwiek zobaczymy? Czy są tam chmury? Chyba chmur nie ma, bo jakaś gwiazdeczka między drzewami się pojawia. Czy ten Crew Dragon 4 debris, czyli jakiś gruz, śmieć będzie widoczny, czy nie? Sprawdzamy. Ja byłam rok temu. Nadal są remonty? Nadal. Nic nie jest ani do przodu, ani do tyłu. Z mojej perspektywy to wszystko stoi w miejscu. A jeszcze bardziej Poznań rozkopali. Dobra, jeszcze nic nie widzę. To może być mały. Jest! Jest! Zobaczcie. Chyba jest. Chyba jest. Wznosi się w górę. Nie to coś, co leci w bok, w lewo, tylko ale szybko znika chyba. Wyśrodkuję go. Robimy małą kalibrację, tak żeby pojawił się na środku i leci. Dobra. Teraz tak, on się zatrzymuje. Jest w tym miejscu gdzieś. Słabo widoczny, a gwiazdy widać. Gwiazdy nam uciekają. Podbijam trochę czułość matrycy. Albo nawet mogę tak zwiększyć klatkarz. Ale flarę puścił! O, pięknie nam odbił ten dragonik. Ale to było super. I zniknął. Szkoda. Krótko. Słuchajcie, ten obiekt ledwo osiągnął 2. Jest znowu. Albo tam są chmury i znowu jakaś flarka. Ale mega. Franek, jak tam u ciebie, Franek? Polujesz? Jabol, dzięki za małą cegiełkę. Nie taka mała, 5 zł, co całkiem sporo w obecnych czasach. Słuchaj, dziękuję. Piątaczek zbieramy na komputer stacjonarny. Laptop, no niestety dusi, mi się dusi. 2 kamery
2 aparaty takie bezlusterkowe, kamera Astro, to wszystko podłączone, mikrofony na USB, po prostu sprzęt mi się już powoli dusi, naprawdę rozważam zakup czegoś lepszego. Plan jest taki, że chciałbym zebrać a co to? A nie, to gwiazdy. Ja pierdzielę. Zwątpiłem, że to jakiś rój przeleciał, a to gwiazdy, bo ustawiłem długie czasy naświetlania. I o ile obiekt, który mamy uciekający w tej chwili, ale przyspieszył, ale flarę puszcza znowu. I uciekł. I uciekł poza ekran. Dlaczego uciekł? On prawdopodobnie, program rozpoznał, że wchodzi w cień ziemi i zniknął. Gonimy go jeszcze, gonimy? Ale już jest niewidoczny. Jest? To jest on? Nie, to była gwiazda. Jest niewidoczny, wszedł w cień ziemi. Dlatego nam się montaż zatrzymał. Jest tak zaprogramowany, że jeżeli satelita wchodzi w cień ziemi, to już nam się zatrzymuje. Dobra, stop, zatrzymujemy montaż, żeby nie gonił. Słuchajcie, jestem pod wrażeniem tych pozostałości po Crew Dragon. Może to był trunk od Dragona, wiecie, ten bagażnik, który kiedyś śledziliśmy. W każdym razie jakiś śmieć, jakaś resztka po kapsule od SpaceX. Piękną flarę nam puścił na koniec. Ile złapałeś? Ja 4, Franek napisał. Ja za dużo. Na ciastko. Dobra. To jutro kupię, już dzisiaj nie będę wychodził. Imieninowe. Jutro też ciąg dalszy imienin. Jutro, wiecie, przychodzi starszyzna. Dzięki. Wracając do komputera. Plan mam taki, jak to zawsze, żeby oczywiście widzów nie obciążać wszystkim. Ja dziękuję za każdy donate, za każde wsparcie. Plan jest taki, że chciałbym kupić komputer o wartości przynajmniej 6000. I jeżeli uda się zebrać 3000, ja ze swojej kieszeni dołożę resztę i poszukam podzespołów, które w tym budżecie się zmieszczą. Wiem, że lepiej szukać samodzielnie niż kupować gotowca. Na pewno nawet ładnych, może nie parę, ale z 1500 można na tym zaoszczędzić. Flary eleganckie, panie. No, ja też jestem pod wrażeniem. Jutro o której live? Jutro w ogóle, jeżeli będzie live, to tylko wtedy, gdy będzie pogoda. Nie robię live'a, jeżeli nie będzie pogody. Z takiej przyczyny, że nie mam nawet quizów dla was przygotowanych, żeby jakoś tą godzinkę, półtorej zapełnić. Więc jak będzie pogoda, to jutro polujemy na przelot Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Chyba są 2 przeloty. Jeżeli tej pogody nie będzie, to przestawiamy kalendarz na niedzielę. I tak, póki pogoda nam się nie pojawi, chyba że osiągniemy 25 000 subów, a już chyba brakuje mniej niż 100. Kto nie subskrybuje, zachęcam do subskrybowania. Coś mam wam do pokazania, coś fajnego. Niespodzianka, coś, co nam posłuży na pewno w przyszłości na live'ach. Na razie nie odkrywam kart, nie mówię, co to jest. Nie widziałem ISS, żałuj, myśmy widzieli. W końcu się udało wesprzeć przez Blika, potwierdzam, że działa. Dziękuję, czyli to było to na ciastko. Ja natomiast co? Bo straciłem wątek? Nic. Znajdźmy coś jeszcze i będziemy powoli do brzegu, bo za chwilę 20 i zgodnie z tym, co mówiłem, chciałbym kończyć. Czy mamy coś po zachodniej stronie nieba? Nie bardzo. Czekamy na jakiegoś satelitę, który się pojawi. Jak z pogodą? Tak se. Ale widzę, że gwiazdy się pojawiły. Chętnie bym sprawdził, jak zachowa się z tym filtrem, bo filtry, właśnie, to już wam mówiłem, że udało mi się ten filtr nabyć. Czy uda nam się Andromedę zobaczyć? Sprawdzamy. Gdzie jest Andromeda w tej chwili? Czy nie będzie tam chmur? Chyba Oriona minęliśmy. Chyba nawet w Orionie się w miarę czysto zrobiło. Nawet może być tak, że Orion jest bardziej czysty niż Andromeda.
Montaż nam szuka cały czas Andromedy. To będzie test. Chcę zobaczyć, czy na Andromedzie było widać, jak puchną gwiazdy wczoraj, czy lepiej na Orionie to było widoczne. O kurczę, ale chmury są. Ja tu nic nie widzę. Normalnie powinna być już niewielka plamka, ale są chmury. Nie. Spróbujmy sprawdzić na Orionie. Dajcie mi sekundkę. Mam listę obiektów i nie widzę Oriona. Dlaczego? Dobra, znajdziemy go inaczej. Deep Sky, Messier, Orion to jest oczywiście 42. Idziemy po prostu z innego narzędzia. Korzystam do wyszukiwania. Wracam na czat. To jutro są 2 przeloty, tak. No, od ciebie. Aha, dobra, to od Jabol. Teraz. Dobra. Nie zaczaiłem, w które miejsce. Dzięki. Jak ty to oglądasz? Ale co? Przez kamerę? Jaki montaż? Ha. No to jak będzie 25 000 subów, to wróć. Wróć na niespodziankę. Dzięki, Mateusz. Cześć. Grzegorz, cześć Anna. Dobra, pojawiła nam się wielka mgławica w Orionie. Oczywiście krzywo. Dlaczego krzywo? Już wam mówię, dlaczego krzywo. Ponieważ montaż jest skalibrowany tylko na jedną gwiazdę, a nie na 2, bo jak rozpoczynaliśmy live'a, to tylko Wenus była widoczna. Teraz zobaczymy, czy filtr, który dzisiaj przyjechał, spełnia swoje zadanie. Tak zwany IRCAT. Dajemy 8-sekundowe naświetlanie. Jaki polecić teleskop dla początkujących? Uniwersalny to Newton 150 na 750 albo różne jego wariacje pod względem ogniskowej. Ja oczywiście kupiłem inny, bo ale prześwietliłem. Mam Maca 127. Mac jest trochę ograniczony, bo jest ciemny i nadaje się przede wszystkim do Księżyca, Słońca i do jasnych planet, ale to wszystko zależy od tego, co chcesz oglądać. A tak szczerze, to najlepiej się ogląda, jak się ma podłączoną kamerę albo aparat do teleskopu, bo masz jakby większe pole manewru. No, według mnie trochę lepiej się ogląda niż przez soczewki, ale mało profesjonalnie to nazwałem soczewki, przez okulary. Wolę formę elektronicznej wizualizacji tego, co oglądam. Zresztą wczoraj już mówiłem. Wchodzimy na staka, spróbujemy zestakować to. 8-sekundowe klatki, dajmy nawet 12. Balans bieli już oczywiście poprawiam, bo się nam trochę, nie będę brzydko mówił, co zrobił, ale wykrzaczył. Słuchajcie, jest lepiej. Gwiazdy są lepsze. Ja oczywiście muszę nad balansem bieli popracować, żeby kolorystyka była lepsza, ale ja już widzę, że one nie są spuchnięte. Wczoraj po prostu puchły, grzyby się robiły z tych gwiazd, a ja mam wrażenie, że o wiele więcej
Chociaż nie, to chyba są chmury. Przez to, że są chmury, robi się też poświata naokoło tych gwiazd. Na pewno są tam chmury, ale gwiazdy nie są spuchnięte. To mnie cieszy. Domicella, dzięki. Miło mi. Zbigniewa dzisiaj, tak, tak. Możesz powtórzyć jeszcze raz? A co ja mówiłem? Cześć Grzegorz. Zawsze możesz cofnąć live'a. Wow. Wczoraj oglądałam Ciebie u rodziców i tata stwierdził, że weźmie mnie do obserwatorium, bo w końcu mam jakieś pożyteczne, ciekawe, mądre hobby. Dziś możesz zostać łowczynią satelitów i obiektów głębokiego nieba. Bardzo mi się to podoba. Dobra, filtr działa, ale niestety mamy niebo zachmurzone. Widać to chociażby, już Wam pokazuję po czym. Widać to po tym, jak się robi taka poświata wokół tych jaśniejszych gwiazd. Ta poświata się po prostu robi na chmurach wysokiego piętra. Ale obraz ostry. To jest najważniejsze, że ten filtr też nam nie rozwalił obrazu. Kosmosa złapałeś, puścił mocne flary, a widzisz, a my tu jakieś głupoty oglądamy, Franek, zamiast na kosmosa patrzeć. To masz, ale fajny widok. A w końcu to zaczyna normalnie wyglądać. To też jest taka uwaga dla tych, co chcą pierwszy teleskop kupić. Słuchajcie, teleskop to jest początek wydatków. Kupicie teleskop, wydacie na niego, dajmy na to 1000, 1500, 2000. Zależy, co kupicie. Nagle stwierdzicie, że on jest niestabilny. Że dobrze, żeby tak jak u Zbycha automatycznie poruszał się na obiekty. No to doliczcie dodatkowe 2000. Potem stwierdzacie, że gwiazdy są spuchnięte, tak jak ja stwierdziłem parę dni temu. No to trzeba kupić filtr. Taki filtr potrafi kosztować do kilkuset złotych. Potem stwierdzacie, że chcielibyście Mgławicy oglądać. No to już gołym okiem nie zobaczycie. No to trzeba kupić kamerę Astro. To kolejne 2000 pojawiają. Czasem taniej, jak złapiecie coś używanego, a czasem drożej, jeżeli chcecie z wyższej póły. Słuchajcie, i jak zaczniecie dodawać, to zacznie się robić to bliżej dychy, nie? Niż 1000, 1500, o których myśleliście na początku, no bo tyle sam teleskop miał kosztować. Obserwacje nieba, najmniej ekonomiczne zajęcie, tak jak z łowieniem ryb. Wydajecie kupę forsy na wędki, ja to powtarzam co live'a, ale wydaje się kupę forsy na wędki, rybę złowicie, a potem wyrzuca się na przykład ją z powrotem, nie, do jeziora. Ale przyjemność. No, wędkarz rozumie, ja nie, ale teraz znowu ktoś, kto siedzi pod gwiazdami, wydawał kilkanaście tysięcy złotych na sprzęt, nie ja jeszcze nie wydałem tyle, ale są tacy, albo tacy, co więcej wydali i co robią? Zbierają te klatki, nie, żeby Oriona sobie zobaczyć, a potem co robią? Drukują tego Oriona w klaser wkładają? No nie wkładają tego w klaser, nic z tym nie robią tak naprawdę. Wrzucają na fora, żeby się pochwalić na przykład, dostaną 3 lajki, nie? Na tym polega astrofotografia. Oczywiście bardzo to uprościłem, nie? Więc może nawet trochę prześmiewczo do tego podszedłem, ale zmierzam do tego, że jest to cholernie drogie, jest przyjemne, bo to jest niesamowita frajda i na tym się kończy, na frajdzie, nie? Wędek nigdy za mało, Jabol napisał. Widać, że trafiliśmy na takiego testu, ma hobby przynoszące same korzyści w formie jakiegoś, nie wiem, poprawionego ego. Głupie mam pytanie, czy one naprawdę mają takie kolory, czy są białe? Mają. Co jest białe? Mają takie kolory. Dobra, nie oglądamy już tego Oriona. Nie chcemy go oglądać. Jeszcze jakiś satelita na pożegnanie. Spróbujmy jakiegoś... Co? Co za komunikat? Jakiegoś satelitę znaleźć na pożegnanie i ja będę uciekał. Ja będę się już zmywał. Wyłączam staka. Ustawię 1/15 sekundy.
Podniosę bardzo mocno czułość tej kamery, żeby było widać niebo na żywca. I sprawdzam, czy jakaś sadka nam lata nad głowami i która jest jasna. ISIS One, ale nazwa, kurczę, jego organizacji tej terrorystycznej, ale szukamy. Na zachodzie w tej chwili na 10 stopniach, czyli wysokość narażona na zachmurzenie. Co to było? Kurczę, chyba są potężne chmury, bo przed chwilą trafiłem na bardzo jasny obiekt, który zostawił sporo. Maria, ty już tam się nie martw o nią. Ale masz rację. Tu jakieś starlineczki, ale tego Izisa nie trafiłem niestety. Dobra, Izisa odpuszczamy. Czy jest coś może wyżej, tak żeby w tych chmurach nie błądzić? Jest wyżej ten. SL14RB, takiego też wczoraj próbowaliśmy upolować. Dobrej nocy, cześć. Dzięki, Anna. Nie, ja już nic nie widzę. Jeżeli coś jest, to jest bardzo słabego. Na pewno tego SL-ka nie widać. I ostatni satelita. Dobra, ostatnia próba. Jeżeli tego nie złapiemy, to co to SL? Franek, nie zadawaj mi tak trudnych pytań. SL-16. Jest. Tylko trochę nam uciekł za ekran. Muszę skalibrować montaż. O, już nam się centruje. I SL16RB właśnie leci na środku ekranu. Franek, no to jak już wiesz, co to jest, to proszę wyłóż teraz wszystkim widzom, którzy są na czacie, bo chętnie też bym przeczytał, jeżeli masz taką możliwość. A ja nie mogę się przełączyć ani w tej chwili na Google'a, bo po prostu ten komputer mi wyzionie ducha, jak tylko przeglądarkę odpalę, żeby sprawdzać. Balans bieli do niczego. A to przez te chmury. Powiększamy 100%. Wyobraźcie sobie, że jak będziemy mieli teleskop i tak powiększymy, ale nie tak do pikseliozy, tylko ładnie powiększymy i będzie ISS lecieć, to ja mam nadzieję, że panel zobaczymy. Słoneczny. To by było coś mega. Na live'ie pokazać Wam ISS, która jest ponad 300 km nad głowami. Dzięki, Krystyn. Pozdrawiam Ciebie również. Czy te statki widać bez wspomagania sprzętem? Domi, z Poznania podejrzewam, że nie. Kiedyś jak wybierzemy się za miasto, weźmiemy ten sprzęt, spróbujemy zrobić takie porównanie, jak widać je przez jasny obiektyw i kamerę astro podłączoną, a jak gołym okiem. Czy to jest w ogóle opcja na oglądanie? Bo możliwe, że nie jest. Kawałek rakiety, dobra. Dzięki, Franek, za wyjaśnienie. Teleskop i na Godziewiczą Górę? No, Puszcza Zielonka to jest jakiś rozsądny kierunek. Ja mieszkam na północy Poznania. Myślałbym gdzieś w okolicach może Biedruska, gdzieś pomiędzy Biedruskiem a Naramowicami poznańskimi. Kto jest z okolic, to wie, o czym mówię. Te nazwy może Wam więcej mówią. Gdzieś tam znaleźć taki kawałek ciemniejszego nieba. W każdym razie
ponad miesiąc temu zapisałem się do PTMA Poznań. Możliwe, że tam na naszych spotkaniach comiesięcznych, takich lokalnych, poznam kogoś, kto też lubi oglądać niebo, kto ma jakąś dobrą miejscówkę, jest z okolic i może sprzeda mi jakieś miejsce, gdzie można się przyczaić. Marcin, mam dobrą miejscówkę w Dąbrowie, czyli zachód Poznania. Dąbrowa, Dąbrówka, tak? Rozumiem, że te okolice. No, zachód też jest dobry. Gdzieś tam przy autostradzie, to tam pewnie światła aut nie przeszkadzają. Ja też już kończę. Słuchajcie, kończymy. Kończymy, bo nam się już ekran przepala. Już ten satelita wszedł tak nisko, że nic nie widać. Ja jeszcze tylko na pożegnanie pokażę wam, jak piękny jest Poznań w piątkowy wieczór. Ciekawe. I znowu zobaczcie, jak blisko byliśmy horyzontu, gleby, brzydko powiedziawszy. Centra handlowe. To jest chore, 2 centra handlowe obok siebie. Kto to wymyślił? Tam bym chciał być. Tam, gdzie jest ten młyn. Mam nadzieję, że poza młynem diabelskim są samochodziki. Wybrałbym się. Dajmy powiększenie na to. Albo wiecie co, teleskop podłączę. I zobaczymy, czy ktoś siedzi w tych wagonikach. Nie, dobra, bo jak zacznę teleskop podłączać i będziemy oglądali ludzi, to kolejną godzinę stracę, a jeszcze potem mnie capną za to, że podglądam ludzi. I powiedzą, RODO, panie, RODO. Jak będzie wyglądać ta stacja? Jeżeli przez teleskop byśmy oglądali stację w dużym powiększeniu i z sukcesem by się udało, to zobaczymy jej kształt, czyli tak jak wygląda stacja, czyli jej panele słoneczne i poszczególne moduły. Oczywiście bez wielkich szczegółów, ale gołym okiem rozróżniłbyś panel od modułów, w którym są ludzie. Zapałka, do następnego. Jabol, kończę. Napiszę ci na Messenger. Spoko, odzywaj się. Ja jestem za tym, żeby, nie mówię, że już, nie mówię, że teraz, nie jakoś na siłę, ale jeżeli taką lokalną społeczność uda nam się zbudować, osób, które lubią w to niebo patrzeć, to ja się będę bardzo cieszył, bo uda się na pewno to trochę rozpropagować, a w gronie też raźniej. Tak samemu powiem wam, w te ciemne zaułki z takim sprzętem jechać, to trochę stracha, nie? U mnie niebo 3 w skali Beauforta chciałem powiedzieć, ale oczywiście Bortla. Nieźle. No to u mnie 8 chyba. Wygrałem. Mam więcej. Żartuję. Chciałbym mieć 3. Tylko żeby net nie padł. No właśnie. Tak, Lech Poznań wygrał wczoraj. Słyszałem. Nie oglądałem, ale słyszałem. A ja z Podkarpacia. Czemu się smucisz z Podkarpacia? Nie macie pogody, czy na to, że się nie socjalujemy? Socjalujemy się. Słuchajcie, przyjdzie czas, że zrobimy też spotkanie ogólnopolskie, ale do tego musimy dorosnąć i musi kanał być po prostu większy. Na razie za malutcy jesteśmy. Kończymy. Dziękuję wam bardzo za dzisiejsze oglądanie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Zupełnie nieplanowanie wpadła nam też w kadr chińska stacja orbitalna, kilka co pomniejszych satelitów. Sprawdziliśmy filtr UV i IR-CAT, czyli odcinający złą podczerwień, taką bardzo brzydką i niedobrą, która wychodzi na czułych kamerach astronomicznych i powoduje, że gwiazdy stają się plackami, a nie gwiazdami punktowymi. Widzieliśmy to na Orionie i to zadziałało. Jak pogoda nam pozwoli, to się jutro widzimy, a jeżeli nie, to pojutrze, a jeżeli nie, to po pojutrze. Po prostu w każdy kolejny dzień, kiedy tylko będzie pogoda i możliwość zapolowania na Międzynarodową Stację Kosmiczną. A dlaczego tak uporczywie na nią chcę polować? Bo chcę w końcu po mojej 2,5-letniej karierze z tym kanałem zobaczyć stację na żywo w bardzo dużym powiększeniu przez teleskop, tak żeby jej szczegóły
były widoczne i Wam to pokazać. Mam nadzieję, że w tym sezonie się uda. Jeżeli nie w tym sezonie, to kolejny gdzieś pewnie w okolicach maja i czerwca. A w maju i czerwcu już na pewno będzie cieplej i przyjemnie się to oglądać. Dziękuję bardzo, kończę gadać. Do usłyszenia, do następnego. Narka.